Vigo Service TV, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, o brykiecie powiedziałem już bardzo dużo. Od 2 lat wałkuję ten temat. Od 2 lat pokazuję Wam moje brykieciarki. Pokazuję Wam, jak robi się taki brykiet z dziurką na przykład. Pokazuję Wam testy spalania w moim kominku, udowadniając, że brykiet z papieru, z trocin, który możecie zrobić sami, jest pełnowartościowym opałem, który pozwoli zaoszczędzić Wam mnóstwo pieniędzy. Ale dzisiaj to już koniec. Dzisiaj wyciskam brykiet po raz ostatni. A dlaczego? Dowiecie się na końcu filmu. A w tej chwili pokażę Wam ostatni etap, kiedy wyciskam brykiet na brykieciarce Vigo 5. Na mojej brykieciarce Vigo 5, która już jest skończona, która ma założone osłony i która naprawdę jest brykieciarką, z której jestem dumny. Dzisiaj ostatni raz, kiedy wyciskam brykiet. Zapraszam na film. Tak się wyciska brykiet na brykieciarce Vigo 5. Kostki brykietowe z dziurką w środku są bardzo ładnie zbite, ale najwięcej zależy od tego, jaką masę przygotujecie. Ja Wam pokażę teraz, jak wygląda konsystencja mojej masy. Dzisiaj ostatni dzień wyciskania, dlatego pokażę Wam jeszcze tutaj. Wyciskam brykiet dzisiaj z samego papieru. To jest ostatni dzień, dlatego wykorzystuję wszystkie rzeczy, które mi zostały. Ale między innymi tu, zobaczcie, bardzo wartościowy brykiet, który jest zrobiony z trocin. Z trocin i z papieru. Tutaj zobaczcie, brykiet z trawy i z papieru. Co Wam jeszcze pokazać? Tu na przykład jest brykiet, zaraz Wam pokażę, tylko znajdę. Brykiet z brykieciarki Vigo 4 z otwieranym kubkiem, jednym kubkiem. Bardzo konkretny brykiet, naprawdę mocny, nie do złamania, nie do rozwalenia. One są już tutaj suche, poprzesychały. Inne brykiety mam zawiezione do innego miejsca, gdzie schną. I tak jak powiedziałem, dzisiaj wyciskam z ostatnich resztek, które mi zostały, czyli z samego papieru. Jak wygląda konsystencja? Konsystencja jest taka, można powiedzieć, półsucha. Zobaczcie, to nie jest jakaś lejąca się masa, bo bardzo często do mnie piszecie, albo dzwonicie, że Wasze brykiety się rozwalają, po zduszeniu nie są takie, po wyciśnięciu nie są zbite. Może przyczyna jest w tym, że macie masę zbyt mokrą, zbyt taką glajdowatą. Dobra, teraz tak, brykieciarka Vigo 5. Przepłuczę trochę wodą i pokażę Wam, co tutaj zrobiłem
jakie zastosowałem osłony. Ona w tej chwili już jest kompletna. No może trzeba byłoby pomalować tylko ten dyszel czy pałąk, ale to zrobię. Dzisiaj wycisnę to, co mi zostało już i właściwie umyję i brykieciarka pójdzie do spoczynku. Brykieciarka Vigo 5. Ok, czyli zobaczcie, tu z tej strony normalnie były powiercone, o widać to od środka. Od środka widać, że są powiercone otwory z jednej, z drugiej strony, a tu są zrobione nacięcia, nie wiem czy to będzie widać, myślę, że widać. I jest założony, jest taka maskownica założona i woda, która pryska tymi otworami, uderza o tą osłonę i wlatuje sobie do skrzyneczki, do pojemnika. Dziurki są zrobione z trzech stron i z przodu jest też dodatkowe z nacięciami i wszystko ładnie leci do pojemnika. I teraz jeszcze Wam pokażę, dla tych, którzy nie widzieli, mamy 3 takie nakładki w zależności od gęstości masy. Możemy wykorzystać niższą, trochę wyższą i oczywiście najwyższą. Wtedy, kiedy masa jest zbyt mokra i nie wyciska się zbyt dobrze. Czyli 3 warianty wysokości, to jest bardzo pomocne. Dobra, słuchajcie, ja ładuję brykiet i wyciskam resztę i za chwilę powiem coś na koniec, na ten smutny koniec. Naprawdę bardzo konkretne brykiety. Naprawdę bardzo fajna brykieciarka. I na końcu mogę tylko powiedzieć, że brykiet samego papieru, to jeśli chodzi o mnie, to ja nie jestem zwolennikiem. Jestem zwolennikiem jednak, żeby do masy papierowej dołożyć trocin, wiórów, może zrębki, może nawet słomę. Robiłem też z liści, ale papier i wióry, trociny to jest najlepsza mieszanka. Sam papier, myślę, że to nie jest jakieś bardzo złe wyjście, ale ja jednak wolę bardziej kaloryczne brykiety. No dobrze, słuchajcie, ja wyrabiam tą resztę i za chwilę parę słów na koniec. No to moi drodzy, to już jest suchy brykiet z brykieciarki Vigo 5. Bardzo fajna kostka, bardzo mocna. Nie jesteście w stanie tego rozerwać. To jest brykiet, który naprawdę jest brykietem bardzo kalorycznym i to jest naprawdę bardzo fajny opał. Ale koniec, tak jak powiedziałem na początku filmu, to już koniec. Koniec z brykietem. Wszyscy zadacie sobie pytanie, wszyscy będziecie sobie w tej chwili zadawać pytanie, te osoby, które mnie oglądają. Dlaczego? Dlaczego kończysz? No, z prostej przyczyny. Dlatego, że to już jest koniec września i brykiet już nie wyschnie na świeżym powietrzu. Ale obiecuję, zaczynamy w przyszłym roku od nowa. Ja z brykietu nie zrezygnuję, bo wiem dobrze i mam nadzieję, że Wy też wiecie, że to jest naprawdę fajna alternatywa na ciężkie czasy. To wszystko na dzisiaj. Vigo Service TV, brykieciarka Vigo 5 skończona. Bardzo, bardzo fajna maszynka. Pozdrawiam serdecznie. Już niedługo
znowu nowe projekty, ale to już będą projekty, które będę robił w moim nowym warsztacie, który właściwie niedługo będzie już skończony. Pozdrawiam. Piękna sprawa.